Radio Kierowców. Ewa Mierzejewska, zapraszam. Poprawiła się nieco sytuacja na ekspresowej piątce w Wielkopolsce na 22 kilometrze. Przypomnijmy, pomiędzy węzłami Śmigiel Północ i Kościan Południe na jezdnię i w kierunku Poznania w miejscowości Czacz trwa wyciąganie z rowu samochodu ciężarowego. Droga była całkowicie zablokowana, a teraz zajęty jest pas prawy. Jest też ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Służby powinny już kończyć usuwanie tego utrudnienia. A szóstka w Szczecinie na 15 kilometrze nadal jest zwężenie w kierunku Świnoujścia, po tym jak samochód osobowy wjechał w barierę. Bardzo duże utrudnienia w ruchu są dziś w Warszawie z powodu wizyty Joe Bidena w Polsce. Na S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marymącka nadal zablokowane jest na 15 kilometrze. Zablokowana jest łącznica zjazdowa w kierunku centrum w związku ze zmianą organizacji ruchu wprowadzoną przez policję. Oprócz tego 7,5 kilometra korka jest na S8 na jezdni w kierunku Maryk i Białegostoku, a korek także jest w przeciwnym kierunku, w kierunku centrum miasta po kolizji w okolicach mostu Grota-Roweckiego. Zamknięte są fragmenty trasy WZ i Łazienkowskiej i Wisłostrady, a to w okolicach Starego Miasta w związku z przemówieniem prezydenta Stanów Zjednoczonych, które zacznie się za pół godziny przy Arkadach Kubickiego. Zamknięte są też mosty Poniatowskiego i Śląsko-Dąbrowski. No i zamknięty jest także trakt królewski. Utrudnienia są także w ruchu tramwajowym i autobusowym. Te autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe. Teraz jeszcze droga krajowa nr 45, trasa Opole-Złocze w pobliżu Wielunia na 173 km po wypadku z udziałem samochodu osobowego i pieszego. Policja wprowadziła ruch naprzemienny. Jest 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska I Olaf Warzyński. Prezydent Andrzej Duda jest już w Arkadach Kubickiego. Joe Biden spodziewany jest lada chwila. Za pół godziny amerykański prezydent wygłosi przemówienie. A wcześniej obaj przywódcy rozmawiali w Pałacu Prezydenckim. Padły słowa o partnerstwie obu krajów i podziękowanie za wizytę Joe Bidena w Kijowie. To był dla tych wszystkich ludzi ważny znak, że wolny świat nie zapomina. Z kolei jutro w Warszawie szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Mowa będzie o dalszym wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Oczy świata zwrócone na Warszawę, to stąd za kilkadziesiąt minut popłyną słowa amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Wystąpienie według zapowiedzi ma być adresowane głównie do Polaków i Ukraińców i związane ze zbliżającą się pierwszą rocznicą napaści Rosji na Ukrainę. Ale temu, co powie w polskiej stolicy amerykański przywódca, będzie przysłuchiwał się cały wolny świat. Przemówienia w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego wysłucha także na żywo kilka tysięcy widzów. Na miejscu jest nasz reporter Karol Darmoros. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Od tego historycznego wydarzenia dzielą nas już tylko minuty. Powiedz, co mówią warszawiacy i goście, którzy przybyli, by wysłuchać słów amerykańskiego prezydenta. To dla nich przede wszystkim historyczne doświadczenie. Jak słyszymy, zarówno z ust Polaków i Ukraińców, przemówienie prezydenta Bidena będzie sygnałem jedności Zachodu i wsparcia dla Ukrainy. Myślę, że niektóre osoby mogą się cofnąć przed swoimi decyzjami. Jeżeli widzą solidarność między Ameryką, Ukrainą, Polską. Mam nadzieję, będzie mówił o wartościach demokratycznych, o człowieczeństwie. Ja mam takie marzenie zobaczyć prawdziwego amerykańskiego prezydenta. Człowieka, który teraz pomaga Ukrainie. To jest bardzo symboliczne i jak najbardziej dla nas to jest symbol dużego wsparcia. Nie jesteśmy samotni. Prezydent Joe Biden stanie przy mównicy otoczonej pancernymi szybami. Najprawdopodobniej będzie korzystał z promptera, a jego przemówienie ma potrwać około 30 minut. Dziękujemy za te informacje. Z okolic Zamku Królewskiego relacjonował Karol Darmoros. Przypomnijmy, wystąpienie Joe Bidena zaplanowane jest na 17:30. Będziemy je transmitować na antenie jedynki. A pierwszym oficjalnym punktem wizyty amerykańskiego przywódcy w Warszawie było spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy rozmawiali przez chwilę w cztery oczy, następnie odbyły się rozmowy delegacji Polski i Stanów Zjednoczonych. Część tego spotkania była otwarta dla mediów. Mogliśmy usłyszeć słowa wzajemnych podziękowań, ale także zapewnienie o strategicznym i silnym partnerstwie naszych krajów. Gospodarz spotkania, prezydent Andrzej Duda, z uznaniem mówił o wczorajszej wizycie Joe Bidena w Kijowie. Dziękuję za tą wczorajszą wizytę, bo to był dla tych wszystkich ludzi ważny znak. Znak tego, że wolny świat nie zapomina, mało, że wolny świat i
największy jego lider, prezydent Stanów Zjednoczonych, jest przy nich. Ja to doskonale wiem także i jak naprawdę wielkiej odwagi, za co ogromnie dziękuję. Wyobrażam sobie, że nie było to łatwe, przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pana prezydenta. Prezydent Joe Biden z kolei powtórzył, że Polska jest obecnie jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Zapewnił, że jego kraj będzie stał na straży bezpieczeństwa Polski i wschodniej Europy. Amerykański przywódca dziękował też za pomoc, jakiej Polacy udzielili Ukraińcom uciekającym przed wojną. Chcę podziękować panu prezydentowi za to, jak Polska wspiera Ukrainę. To jest niesamowite, panie premierze, co zrobiliście. Przed rokiem patrzyłem tutaj na tych ludzi, którzy uciekli przez granicę, na te małe dzieci, na matki, które zostawiły mężów i ojców. To było niesamowite, jak ich przyjęliście, bo to było 1 600 000 700 000 Ukraińców. Amerykański prezydent potwierdził, że Stany Zjednoczone ulokują w Polsce jedno ze swoich dowództw w Europie, a także będą budować elektrownię atomową. Jest już także oficjalny komunikat Białego Domu po rozmowach prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski w Warszawie. Czytamy w nim, że tuż przed pierwszą rocznicą brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę przywódcy wymienili refleksje na temat wspólnych wysiłków na rzecz wsparcia Ukrainy, nakładania kosztów na Rosję i wzmacniania NATO. To są aktualności jedynki. Prezydent Joe Biden zostaje w Warszawie do jutra. Drugiego dnia wizyty weźmie udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Konsultacje krajów wschodniej flanki NATO mają dotyczyć m.in. wzmocnienia obecności w nich wojsk amerykańskich. Jakie oczekiwania ma Polska? Mówił na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Że to zaangażowanie będzie niesłabnące, będzie na takim samym poziomie, że również te działania wojsk amerykańskich w Polsce będą skutkowały tym, że Amerykanie, mam nadzieję, jak wkrótce zakończy się ta wojna, w takiej bliższej czy dalszej perspektywie pozostaną na stałe, bo to jest gwarant bezpieczeństwa w naszej części Europy. Podczas szczytu w Warszawie przywódcy państw B9 będą rozmawiali także o zbliżającym się szczycie sojuszu w Wilnie, ale także o dalszym wsparciu dla Ukrainy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Do końca dnia będzie pochmurno, niemal w całym kraju przelotne opady deszczu, tylko lokalnie większe przejaśnienia. Od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie wynosi 996 hektopaskali i rośnie. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Pierwsza rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Listopad 2022 roku. Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. W listopadzie ukraińska armia spowolniła ofensywę, a po zdobyciu Chersonia próbowała złapać oddech. Rosjanie, nie mając odpowiednich sił i środków, żeby kontratakować, skoncentrowali się na ostrzeliwaniu ukraińskich miast i wsi, a na okupowanych terytoriach próbowali rusyfikować mieszkańców i odbierali im majątki, alarmował rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Sztupun. W miejscowości Mostowe w obwodzie zaporowskim okupanci żądają od miejscowej ludności rosyjskich dokumentów potwierdzających prawo własności domu lub zajmowanego gospodarstwa. Jeśli ktoś ich nie ma, musi je wyrobić u władz okupacyjnych. Jeśli odmówi, grożą tak zwaną nacjonalizacją, czyli po prostu odebraniem ziemi i domu. W listopadzie niezależni analitycy alarmowali, że Rosji udaje się obchodzić część zachodnich sankcji, w tym embarga na nowoczesne technologie. Ekspert Igal Levin tłumaczył, że nawet dostęp do prostych produktów firm informatycznych pozwala Rosji wykorzystywać zachodnie technologie do zbierania informacji wywiadowczych czy sterowania śmiercionośnymi dronami. Ekspert podkreślał, że zachodnie restrykcje zdezorganizowały rosyjski aparat państwowy, w tym centra dowodzenia wojną, dlatego Moskwa posuwa się do terroryzowania chaotycznymi ostrzałami ludności cywilnej. Nie ma w tych działaniach żadnego wojskowego sensu. To jest terror. Putin sam przyznał, że ostrzeliwano energetyczne
krytyczną infrastrukturę, co bezpośrednio dotknęło obywateli Ukrainy. To były działania celowe, wymierzone w cywilów. Chodziło o stworzenie maksymalnie trudnych warunków dla zwykłych ludzi, aby ci wywalili presję na Zełenskiego i zmusili go do rozmów z Rosją. Tego właśnie chce Putin. Rokowań z Zełenskim, z Ukrainą i potwierdzenia status quo. Rosyjskie ataki na cywilne obiekty w Ukrainie oburzyły świat do tego stopnia, że 30 listopada przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w imieniu Unii Europejskiej zwróciła się do społeczności międzynarodowej o utworzenie Trybunału ONZ, który zbada rosyjskie zbrodnie wojenne. W ocenie polskiego prawnika Tomasza Lachowskiego, który specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowych, świat dojrzał do tego, żeby posadzić na ławie oskarżonych Władimira Putina i jego współpracowników odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę. Ta presja prawna musi być i na państwie rosyjskim, na konkretnych osobach cały czas wywierana, bo Rosja się po prostu musi poczuć i konkretne osoby jako wyizolowani od świata, gdzie w zasadzie nie ma innej drogi dla nich, jak tylko przegrać. W listopadzie analitycy wojskowi podkreślali, że rosyjskie wojska nie uczą się na własnych błędach i próbują kontratakować, wykorzystując dużą liczbę żołnierzy, ale nie dając im odpowiedniego wsparcia wywiadowczego i logistycznego. Takie działania Rosjan umożliwiły Ukrainie kontynuowanie ofensywy. Pierwsza rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Więcej na polskieradio.pl. Polskie Radio.